W jednym z najprostszych przypadków kwantowo-chemicznych, czyli cząstki swobodnej, pojawia nam się Laplacian, czyli operator nabla do kwadratu. W przypadku cząstki swobodnej możemy po prostu skorzystać z Laplacianu do współrzędnych kartezjańskich, czyli druga pochodna po x plus druga pochodna po y plus druga pochodna po z. Ale dla trudniejszych przypadków, na przykład dla atomu wodoru, musielibyśmy przekształcić ten Laplacian do współrzędnych sferycznych. To już będzie o wiele bardziej skomplikowane. Dzisiaj pokażę, jak to zrobić, żeby nie szukać w tablicach. Może to kogoś zaciekawi. Więc to już można zmazać. Narysujemy układ współrzędnych. Mamy x, y i z. I teraz poprowadzimy sobie do środka układu współrzędnych wektor r, który będzie nam tam wyznaczał jakiś punkt P, to jest mniej istotne. Możemy zrzutować ten wektor na płaszczyznę xy. Będziemy mieli tutaj odcinek A, tutaj oczywiście kąt prosty, a tutaj możemy jeszcze zrzutować ten wektor A na oś x, będziemy mieli jakieś x, tutaj to samo na oś y, więc mamy y. I teraz chcemy przekształcić x, y, z na nowe trzy współrzędne, więc na r wprowadzamy sobie kąt θ między osią z a wektorem r i wprowadzamy także kąt φ między wektorem a osią x. I jak najprościej to zrobić? Możemy sobie zauważyć na samym początku, że powstaje nam tutaj trójkąt Pitagorasa, czyli taki, który ma jeden kąt prosty. Mamy tutaj odcinek A, tutaj mamy R, a tutaj jakąś współrzędną, nie interesuje nas ona. Tutaj mamy oczywiście kąt, to jest dopłynienie do kąta prostego, więc kąt 90 stopni, odjąć θ. Wiemy, że kosinus kąta 90 stopni odjąć θ to stosunek A do R, ale z drugiej strony ze wzorów redukcyjnych wynika nam, że kosinus 90 stopni odjąć θ to po prostu sinus θ, więc mamy pierwszą zależność, że A równa się R sinus θ. Tak naprawdę chcemy się pozbyć tego A, chcemy po prostu wyrazić x, y, z przez te nowe trzy współrzędne, więc możemy zauważyć, że skoro zrzutowaliśmy ten wektor A na oś x, to mamy tutaj kąt prosty, tutaj mamy też kąt prosty, więc widzimy, że powstaje nam kolejny trójkąt Pitagorasa. Tu jest kąt prosty, tutaj jest x, tutaj jest wektor A. Czy też odcinek nie ma znaczenia, mógłbym dopisać tutaj strzałkę, byłby już wektor. Tutaj mamy kąt φ, więc widzimy, że x to A równa się cosinus φ, więc x to A cosinus φ. Możemy podstawić od razu A i mamy x równa się R sinus θ cosinus φ. Udało nam się wyprowadzić już nową, pierwszą współrzędną x wyrażoną w nowych współrzędnych θ, r i φ. Teraz zrobimy to samo z y. Na razie to zmarzę. Y, tutaj nam też powstaje trójkąt prostokątny, więc mamy tutaj oczywiście odcinek A, tutaj y, tutaj kąt prosty i tutaj mamy kolejny kąt, interesuje nas ten kąt, więc 90 stopni odjąć φ. I znowu z zależności trygonometrycznych mamy, że y do A równa się cosinus 90 stopni odjąć φ. Czyli po prostu sinus φ, więc y równa się A sinus φ.
Jak podstawimy za a r sinus θ, to mamy, że y równa się r sinus θ sinus phi. Mamy już drugą współrzędną. Teraz interesuje nas jeszcze z. Z będzie najprostszy, czyli zrzutujemy wektor r na oś z. Będziemy mieli tutaj jakiś kawałek z. Powstaje nam też trójkąt Pitagorasa. To jest kąt prosty, jak widzimy. Tutaj kąt θ, tu jest z, tutaj jest r, więc stosunek z do r to cosinus θ, więc z to po prostu r cosinus θ. Możemy to już tutaj przepisać, że x to r sinus θ cosinus phi, y r sinus θ sinus phi, a z to r cosinus θ, nie phi. To sobie tutaj zostawimy w rogu. Tu już wszystko właściwie można zmazać, nie będzie nam potrzebny nawet rysunek. Wracamy do definicji Laplacianu, czyli na b kwadrat to się równa d kwadrat po dx kwadrat plus d kwadrat po dy kwadrat i po prostu druga pochodna, tak? Po zecie. Więc powinniśmy teraz wyrazić pochodne cząstkowe przez trzy nowe zmienne. Korzystamy z tak zwanej reguły łańcucha, czyli dr po dx z d po dr. Widzimy, że jakbyśmy to tak skrócili, chociaż tak się nie robi, to mielibyśmy po prostu d po dx, więc mamy dθ po dx, d po dθ plus d phi po dx, d po d phi. Tak samo oczywiście dla y-owej współrzędnej i dla z-owej. Na razie zrobię to tylko dla x-a. Co nam jest jeszcze potrzebne? Musimy wyrazić rθ i phi dzięki tym zależnościom. Więc mamy po prostu, że r równa się pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Możemy to łatwo sprawdzić, więc zapiszmy, że r równa się pierwiastek z x kwadrat, czyli r kwadrat, sinus kwadrat θ, cosinus kwadrat phi plus y kwadrat, czyli r kwadrat, sinus kwadrat θ, sinus kwadrat phi plus z kwadrat, czyli r kwadrat, cosinus kwadrat θ. Więc mamy pierwiastek z, wyciągniemy r kwadrat przed nawias. Mamy, właściwie możemy nawet sinus kwadrat θ też wyciągnąć przed nawias. Mamy stąd cosinus kwadrat phi plus sinus kwadrat phi. I tutaj zostaje nam jeszcze plus r kwadrat cosinus kwadrat θ. Tu widzimy, że jest to jedynka trygonometryczna, więc to już mogę zmazać. Mamy r kwadrat sinus kwadrat θ plus r kwadrat cosinus kwadrat θ, więc jeżeli wyciągniemy r kwadrat przed nawias, mamy r kwadrat razy sinus kwadrat θ plus cosinus kwadrat θ. Z tego pierwiastek to też jest jedynka trygonometryczna, czyli po prostu pierwiastek z r kwadrat, czyli po prostu r, czyli się zgadza. Więc to już można zmazać. To było tylko tak dla ciekawości. Teraz θ możemy wyznaczyć po prostu z tej zależności. Więc mamy z przez r to cosinus θ, więc θ to jest arcus cosinus z przez r. I jeszcze interesuje nas phi. Phi wyznaczymy stąd. Jeżeli podzielimy y przez x, to mamy r sinus θ nam się skróci, mamy po prostu sinus phi przez cosinus phi, czyli tangens phi. Jeżeli teraz przekształcimy to na arkusy, mamy po prostu phi równa się arcus tangens y przez x
Więc mamy te zależności i możemy teraz liczyć pochodne cząstkowe. Właściwie wyprowadzenie będzie bardzo długie, ale znając te zależności możemy to zrobić po tych długich obliczeniach i wystarczy się po prostu nie pomylić. To może być trudne, bo właściwie każdy się myli, więc liczymy dr po dx, czyli 1/2 razy x kwadrat, y kwadrat plus z kwadrat do minus 1/2 razy pochodna wnętrza, czyli pochodna x kwadrat, czyli 2x, to jest d po dr plus dθ po dx. Tutaj musimy jeszcze, bo pierwszy rzut oka wygląda na to, że pochodna będzie równa 0, ale r jest zależny od x, więc musimy tu wstawić właśnie pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Więc zapiszemy to sobie gdzieś tutaj z boku, że pochodna arkusa kosinusa z jakiejś wartości a, powiedzmy zmiennej a, to się równa minus 1 przez pierwiastek z 1 minus a kwadrat. I teraz możemy sobie podstawić do tego wzoru. Mamy pochodną, będzie minus 1 przez pierwiastek z 1 odjąć a kwadrat, czyli z kwadrat przez r kwadrat. I oczywiście razy pochodna z przez r po x. Z jest stałą w tym przypadku, więc zapisujemy razy z razy. Teraz pochodna z 1 przez r. Zapiszemy to, możemy zmazać. Pochodna z 1 przez r po x, więc 1 przez pierwiastek x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Z tego pochodna, czyli minus 1/2. Tu widzimy, że to jest mamy odwrotność tego pierwiastka, więc to będzie to minus pierwszej potęgi. Więc mamy minus 1/2 razy pierwiastek. Możemy to zapisać w ten sposób. Z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do potęgi minus 3/2 razy oczywiście pochodna wnętrza, czyli 2x. Tu nam się coś skróci. Żeby to zmazać, zostanie nam po prostu minus x razy to. Więc mamy razy minus x. Mamy w nawiasie x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat minus 3/2 d po dθ dodać i została nam pochodna phi po x, pochodna arcus tangens. Wiemy, że pochodna arcus tangens x równa się 1 przez 1 plus x kwadrat, więc mamy tutaj tego x wstawiamy y przez x plus 1 przez 1 plus y kwadrat przez x kwadrat. I tu mamy jeszcze pochodną wnętrza, czyli tego, więc razy y razy pochodna z 1 przez x, czyli możemy od razu zapisać, że to jest minus 1 przez x kwadrat. To wszystko d po dφ. Teraz trochę to uprościmy. Tutaj oczywiście nam się skróci 2/1/2. Widzimy, że tutaj jest x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 1/2, czyli po prostu 1 przez ten, właśnie ten nawias. Więc możemy zapisać, że to jest 1 przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat to do potęgi 1/2. A widzimy, że to jest po prostu r, czyli mamy 1 przez r razy x d po dr plus i teraz tu nam się minusy skrócą, zostanie nam na górze x. Tutaj mamy na razie pierwiastek 1 minus z kwadrat przez r kwadrat. Widzimy, że jak wyniesiemy z do kwadratu będziemy mieli r kwadrat cosinus kwadrat θ. I podzielimy to oczywiście przez r kwadrat.
zostaje nam sam cosinus kwadrat theta. Więc możemy tutaj wpisać 1 minus cosinus kwadrat theta. Mnożymy to teraz razy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 3 drugich, czyli po prostu 1 przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do potęgi 3 drugich. Widzimy, że jest to r podniesione do potęgi trzeciej, czyli 1 przez r do trzeciej. Zostało nam tutaj jeszcze z, więc mamy x z d po d theta plus i teraz tutaj y kwadrat przez x kwadrat, a tutaj mamy jeszcze razy y. Możemy to trochę uprościć, więc zrobimy tak. Pomnożymy mianownik, tutaj będzie minus y w liczniku, mianownik pomnożymy razy x kwadrat, więc będzie tutaj x kwadrat plus y kwadrat. Widzimy tu 1 razy x kwadrat to jest x kwadrat, tutaj ten ułamek razy x kwadrat to jest po prostu y kwadrat. Tu mamy minus, to jest d po d phi. Możemy to trochę uprościć. Korzystamy stąd, więc x kwadrat plus y kwadrat to jest r kwadrat sinus kwadrat theta cosinus kwadrat phi dodać r kwadrat sinus kwadrat theta sinus kwadrat phi. To się równa. To wyciągamy przed nawias. Tutaj mamy jedynkę trygonometryczną, więc zostaje nam r kwadrat sinus kwadrat theta. R kwadrat sinus kwadrat theta. I teraz za y wstawimy r sinus theta sinus phi. I po uproszczeniu to się skróci. Tu r też się skrócą, więc mamy na dole r. Sinus theta nam znika, a na górze zostaje w liczniku tylko sinus phi przez sinus theta możemy tutaj jeszcze wrócić na chwilę do x i z. Tu pod pierwiastkiem mamy 1 minus cosinus kwadrat theta, czyli po prostu sinus kwadrat theta. Jeżeli z tego zrobimy pierwiastek, zostaje nam sinus theta. Więc to możemy jeszcze uprościć. Tu mamy x przez r, czyli sinus theta cosinus phi d po dr. Po prostu podzieliliśmy x przez r. Dodać xz przez sinus theta. Przepiszmy to. To będzie r sinus theta cosinus phi razy z, czyli r cosinus theta. Zapiszemy sobie cosinus theta tutaj. Jeszcze jedno r, czyli r kwadrat. To wszystko przez sinus theta. Sinus theta nam się skróci. Zostanie nam r kwadrat cosinus phi cosinus theta, to jeszcze przez r do trzeciej. Więc możemy to już całkiem skrócić. Zostaje nam w liczniku cosinus phi cosinus theta, w mianowniku tylko samo r d po d theta plus i to już przepisujemy sobie plus minus, czyli po prostu minus sinus phi przez r sinus theta d po d phi. Więc udało nam się policzyć d po dx wyrażony przez nowe zmienne. To już mogę zmazać. Zapiszemy to tutaj gdzieś na samej górze. Że d po dx wyszło nam sinus theta cosinus phi d po dr plus cosinus phi cosinus theta przez r d po d theta minus sinus phi przez r sinus theta d po d phi
sprawdzę, czy to widać. No nie widać tego zbyt dobrze, ale to na razie nam nie będzie potrzebne. I teraz kontynuujemy. Musimy zrobić to samo dla zmiennej y i to samo jeszcze dla zmiennej z. Właściwie nie będę tego przepisywał od nowa. Zamienimy to po prostu na y. I znowu korzystamy z reguły łańcucha. Więc d po dy równa się dr po dy, czyli tak samo jak wcześniej 1/2 razy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do potęgi minus 1/2 razy pochodne wnętrza, czyli 2y. To jest d po dr plus teraz dθ po dy, czyli pochodna arkus cosinus minus 1 przez pierwiastek z 1 minus z kwadrat przez r kwadrat razy pochodne wnętrza, czyli z jako stała i pochodna z 1 przez r, czyli minus 1/2 razy 1 przez r do trzeciej. Chociaż właściwie mogę to jeszcze raz przepisać, żeby było widać, dlaczego tak jest. To jest x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 3/2 razy pochodna wnętrza, czyli 2y. No i tyle. To jest d po dθ plus. I teraz mamy dφ po dy, czyli pochodna arkus tangens 1 przez 1 plus y kwadrat przez x kwadrat razy pochodna wnętrza, czyli 1 przez x razy pochodna y, czyli po prostu 1 d po dφ. Możemy teraz trochę poupraszczać. 2, 1/2, więc mamy y przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 1/2, czyli 1 przez r, więc mamy y przez r d po dr plus tu nam się skrócą minusy, 2 z 1/2, więc zostanie nam w liczniku zy podzielony przez pierwiastek z 1 minus z kwadrat przez r kwadrat. Z kwadrat przez r kwadrat to po prostu kosinus kwadrat phi, tutaj θ jest, kosinus kwadrat θ razy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 3/2, czyli tak jak mówiłem wcześniej, 1 przez r do trzeciej, d po dθ, dodać, że tutaj to możemy uprościć w ten sposób, że mnożymy to razy x, mianownik razy x, czyli mamy 1 w liczniku, mamy x plus y kwadrat przez x, d po dφ. Jeszcze sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Tak, nie pomyliłem się i musimy to jakoś uprościć, więc zapiszemy to z tej strony. Jako x zapiszemy r sinus θ cosinus phi, dodać y kwadrat przez x, czyli r kwadrat, sinus kwadrat θ, sinus kwadrat phi, podzielony przez x, czyli r sinus θ cosinus phi. R nam się skrócą, stoi nam w liczniku 1r. 1 sinus θ też nam się skróci. Wyszło coś niezbyt ciekawego, ale możemy to jeszcze uprościć. Widzimy, że tu mamy r sinus θ, tu też r sinus θ, więc to zmarzę. Wstawimy tu nawias, żeby było czytelniej. W nawiasie mamy cosinus phi plus sinus phi kwadrat phi przez cosinus phi. I teraz uprościmy. Widzimy, że tutaj jest cosinus phi, tutaj mamy cosinus phi w mianowniku, więc mnożymy to jeszcze raz razy cosinus phi. Zamieniamy to jako cosinus kwadrat phi przez cosinus phi.
plus sinus kwadrat phi przez cosinus phi. Tutaj oczywiście jest jedynka trygonometryczna cosinus kwadrat phi plus sinus kwadrat phi. Więc możemy to przepisać jako 1 przez r sinus theta razy 1 przez cosinus phi. Więc wracamy po chwili przerwy. Mamy 1 przez r sinus theta cosinus phi jeszcze raz w mianowniku. Możemy ten cosinus phi wrzucić do licznika i zapiszemy sobie już, to się równa cosinus phi przez r sinus theta d po d phi. I teraz upraszczamy dalej, to można zmazać. To też, bo to jest przekształcone tamten człon, więc równa się y przez r. Widzimy, że jest to sinus theta sinus phi d po dr. Dodać, to mamy z razy y, czyli r cosinus theta razy y, czyli znowu r, to mamy już r kwadrat, sinus theta, cosinus theta i sinus phi. To dzielimy przez pierwiastek z 1 minus cosinus kwadrat theta, czyli pierwiastek sinus kwadrat theta, czyli po prostu sinus theta. Widzimy, że w liczniku mianowniku mamy sinus theta, więc możemy skrócić. Zapiszemy już ostatecznie, że jest to tutaj mieliśmy sinus, momencik, muszę cofnąć, sinus theta nam się skróciło, więc mamy sinus phi cosinus theta przez r, bo mieliśmy tutaj r kwadrat, tutaj jest r do trzeciej, więc po prostu r d po d theta, dodać cosinus phi przez r sinus theta d po d phi. Więc policzyliśmy kolejną pochodną cząstkową, to już można zmazać. Zapiszemy sobie pod d po dx, że d po dy równa się sinus theta sinus phi d po dr plus sinus phi cosinus theta przez r d po d theta, dodać cosinus phi przez r sinus theta d po d phi. To już można zmazać. Została nam jeszcze jedna pochodna d po dz. Znowu korzystamy z reguły łańcucha. Za y wstawimy z. Więc mamy, że d po dz równa się dr po dz razy d po dr plus d phi po d theta po dz razy d po d theta plus d phi po dz razy d po d phi. Możemy od razu zauważyć, że phi nie zależy w ogóle od zeta, tylko y przez x, więc to jest równe 0. Możemy to po prostu zmazać. Zostaje nam dwuczęściowa pochodna. d po dz równa się dr po dz, czyli cosinus theta. Oczywiście trochę z rozpędu to napisałem, liczymy to powoli. Mamy znowu jedną drugą, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus jednej drugiej razy pochodna wnętrza, czyli 2z d po dr. Żeby uprościć, dwójkę już z jedną drugą skrócimy. Mamy w liczniku z, w mianowniku będzie x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do jednej drugiej, więc z przez r, a z przez r widzimy, że jest to po prostu cosinus theta, więc cosinus theta d po dr, dodać
Niestety trochę się pospieszyłem. Mamy pochodną arkus cosinus z przez r. Ja po prostu zapomniałem, że r też zależy od zeta, więc będziemy mieli trochę bardziej skomplikowaną pochodną, czyli minus 1 pierwiastek z 1 minus z kwadrat przez r kwadrat. Teraz pochodna wnętrza, czyli z przez r. Z przez pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. I to z tego pochodna po x. Policzymy to osobno. W liczniku mamy z, w mianowniku pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. To się równa. Zrobimy to jako pochodną iloczynu, więc mamy na początku z, pochodna z z to 1 razy pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat plus przepisujemy z razy pochodna mianownika, czyli minus 1 druga, czy 1 druga, bo to nieważne, że jest w mianowniku, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do potęgi minus 1 drugiej i to wszystko przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat już bez żadnej potęgi, bo mianownik musi być do kwadratu. Skorzystając z takiego wzoru, że pochodna f przez g równa się f' g, odjąć, tutaj powinien być minus, odjąć f g' przez g do kwadratu. I teraz możemy trochę to uprościć. Tu widzimy, że mamy po prostu r odjąć. Tu jeszcze powinna być pochodna wnętrza, tego nie zauważyłem. Pochodna wnętrza, czyli pochodna z kwadrat, to 2z. Tu mamy dwójki, które nam się skrócą, więc mamy minus z kwadrat razy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat do minus 1 drugiej, czyli po prostu razy r do minus pierwszej i to przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, no to jest r kwadrat. Trochę to uprościmy, mamy r minus z kwadrat przez r. To wszystko przez r kwadrat to się równa 1 przez r, odjąć z kwadrat przez r do trzeciej, więc tu już wpiszemy 1 przez r minus z kwadrat przez r do trzeciej, d po d theta, tu już możemy zmazać. Wcześniej powiedziałem, że korzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu. Chodzi oczywiście o pochodną ilorazu, tak? Nie iloczynu. Więc mamy d po dz równa się cosinus theta, d po dr plus, i teraz trochę będziemy musieli przekształcać. To oczywiście, jak pamiętamy, wychodziło 1 minus cosinus kwadrat theta, czyli pierwiastek sinus kwadrat theta, czyli po prostu sinus theta. Trochę nam to uprości sprawę. Więc mamy minus 1 przez r sinus theta dodać i teraz z kwadrat przez sinus theta razy r do trzeciej. Za z kwadrat wstawimy r kwadrat cosinus kwadrat theta. W liczniku mamy r kwadrat cosinus kwadrat theta, w mianowniku r do trzeciej. No i właściwie r nam się skrócą, więc mamy cosinus kwadrat theta przez r. Wracamy do obliczeń. Tutaj mieliśmy sinus theta przed nawiasem, więc nie powinienem tego tu wpisywać, ale skoro już wpisałem, więc pozbędziemy się nawiasu. Tutaj będzie r sinus theta, więc możemy, jeżeli pozbędziemy się nawiasu, trzeba by to jeszcze dopisać d po d theta. Możemy to jeszcze troszeczkę uprościć. Widzimy, że tutaj mamy r sinus theta w mianowniku, ale
to nam się skróci z kosinusem kwadrat tetą. Więc zapiszmy, że to jest dalej cosinus theta d po dr minus, dodamy plus, cosinus kwadrat theta minus 1 przez r sinus theta. Wiemy, że cosinus kwadrat theta to jest 1 minus sinus kwadrat theta. Jeżeli teraz przepiszemy minus 1, a w mianowniku damy r sinus theta, będziemy mieli, dzięki nam się skrócą, mamy minus sinus kwadrat theta przez r sinus theta, czyli w liczniku zostaje nam minus sinus theta przez r. Możemy to już tutaj przepisać. Mamy minus sinus theta przez r, d po d theta. I to jest nasza trzecia pochodna cząstkowa, którą chcieliśmy policzyć. D po dz równa się cosinus theta d po dr minus sinus theta przez r d po d theta. No i czeka nas jeszcze żmudne różniczkowanie, bo tu mamy drugie pochodne, tu policzyliśmy dopiero pierwsze pochodne, więc żeby uzyskać d kwadrat po dx kwadrat musimy użyć operatora d po dx na pochodną d po dx, więc robimy to tak, że przepisujemy d po dx, czyli sinus theta cosinus phi d po dr plus cosinus phi cosinus theta przez r d po d theta minus sinus phi przez r sinus theta d po d phi. I tym jeszcze działamy na to samo, czyli na d po dx, więc trzeba by znowu to samo przepisać. Dopiero wtedy liczyć. Będziemy to liczyć w ten sposób, że najpierw zadziałamy tym członem sinus theta cosinus phi d po dr na całą pochodną d po dx, potem tym kawałkiem i tym. Powstanie nam jakieś kilkanaście członów, więc przejdziemy się do liczenia. Właściwie zrobię zdjęcia i wyślę już, wstawię do filmiku, bo są to żmudne obliczenia. Więc jeszcze jedna drobna wskazówka. Przy liczeniu drugiej pochodnej pojawią nam się takie człony i będziemy musieli skorzystać z pochodnej iloczynu. Widzimy, że przepiszemy sobie sinus theta cosinus phi. Musimy policzyć pochodną d po dr tego wyrażenia, więc liczymy ją najpierw jako pochodną sinus theta cosinus phi i przepisujemy to, więc d po dr z tego to jest 0, mamy 0 razy, przepisujemy dalej d po dr plus d po dr, to już możemy przepisać sinus theta cosinus phi, d po dr z d po dr, czyli d dr kwadrat, więc po prostu mamy d po dr z jakiegoś a razy b, liczymy to tak, że to jest najpierw da po dr razy b plus a razy db po dr. Jak podstawimy sobie za a sinus theta cosinus phi, a za b d po dr, wyjdzie nam właśnie coś takiego. Tu mamy 0 plus r, czyli po prostu 0 plus sinus theta cosinus phi, druga pochodna po r-ze, i w ten sposób będziemy musieli liczyć wszystkie te pochodne po x, po y i po z.